Lekcja 1. Znaczenie współpracy. Rozumiem Twoją perspektywę, myślę jednak, że współpraca prowadzi do lepszych wyników. To interesujący punkt. Wspólna praca może przynieść różnorodne pomysły. Dokładnie. Praca zespołowa często skutkuje bardziej kreatywnymi rozwiązaniami. Tak, i to promuje poczucie wspólnoty i wsparcia. Wierzę, że kiedy ludzie współpracują, uczą się od siebie nawzajem. Absolutnie. Dzielenie się różnymi punktami widzenia może zwiększyć zrozumienie. Dodatkowo pomaga budować silniejsze relacje w zespole. Całkowicie się zgadzam. Zachęcamy do większej współpracy przy naszych projektach. Tak, razem możemy osiągnąć o wiele więcej. Lekcja 2. Przedstawienia bożonarodzeniowe. Jest tak wiele przedstawień muzycznych o narodzinach Jezusa. Czy pamiętają, że Boże Narodzenie jest świętem Jego przybycia? Tak, ważne jest, aby utrzymać to przesłanie przy życiu poprzez muzykę. Podoba mi się to, że te występy potrafią wywołać tak silne emocje. Absolutnie. W piękny sposób jednoczą ludzi. Tak, to wspaniałe przypomnienie ducha świąt Bożego Narodzenia. Co roku lubię uczestniczyć w tych wydarzeniach, czuję się magicznie. Ja też. Zadbajmy o to, aby w tym sezonie obejrzeć kilka występów. Świetny pomysł. To będzie piękny sposób na wspólne świętowanie. Lekcja 3. Teatr szekspirowski. Wiadomo, są widzowie, którzy co roku wracają do teatru. Tak, główną atrakcją jest obejrzenie jednych z najlepszych sztuk Szekspira. Dokładnie. Jego prace mają ponadczasową jakość, która urzeka ludzi. Absolutnie. Każdy występ wnosi do publiczności coś nowego. Atmosfera teatru na żywo jest naprawdę magiczna. Zgadzam się. To wyjątkowy sposób na poznanie jego geniuszu. Poza tym jest to świetna okazja dla aktorów do zaprezentowania swojego talentu. Tak, a publiczność może cieszyć się niesamowitymi występami. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia kolejnego sezonu. To zawsze atrakcja. Lekcja 4. Czczeniak niespodzianka. Otworzył drzwi do sypialni i wybiegł mały szczeniak. Wszyscy byliśmy zaskoczeni i zachwyceni tym widokiem. Ja wiem, Czeniak był taki wesoły i pełen energii. Tak, od razu wywołało to uśmiech na twarzach wszystkich. Trudno było nie zakochać się w tej małej paczce radości. Absolutnie. Szczenięta mają sposób na rozjaśnienie każdego dnia. Wszyscy zebraliśmy się, żeby się tym pobawić. To była świetna zabawa. Nie mogę się doczekać, aż ten szczeniak dorośnie i stanie się częścią rodziny. Tak, to będzie ekscytująca podróż dla każdego. Lekcja 5. Doradztwo zawodowe. Czuję się trochę zagubiony w swojej karierze. Jakaś rada? Nie stresuj się, czasami można czuć się niepewnie. To pocieszające. Co sugerujesz, żebym zrobił? Próbuj zbadać różne opcje i zainteresowania, aby zobaczyć, co cię ekscytuje. To ma sens.
Powinnam szukać dziedzin, które pokrywają się z moimi pasjami. Dokładnie. Ważne jest, aby znaleźć coś, co cię motywuje. Zacznę szukać informacji i rozważać nowe możliwości. Świetnie. Pamiętaj tylko, aby zachować cierpliwość podczas tego procesu. Dziękuję. Doceniam Twoje wsparcie i zachętę. Lekcja 6. Życie przyjazne zwierzętom. Codzienne życie jest znacznie wygodniejsze ze zwierzakiem. Zgadzam się. Zwierzęta mogą wnieść wiele radości do naszych codziennych zajęć. Muszę także znaleźć miejsce do życia przyjazne zwierzętom. To świetny pomysł. Ważne jest, abyście oboje czuli się komfortowo. Tak, chcę mieć pewność, że mój przyszły zwierzak będzie miał dużo miejsca. Absolutnie. Poszukaj miejsc, które mają w pobliżu parki lub tereny spacerowe. Będę. Miło będzie mieć społeczność, która akceptuje zwierzęta. Zdecydowanie. Zwróćmy wspólnie uwagę na tę opcję. Dzięki! Jestem podekscytowany tym nowym rozdziałem w moim życiu. Lekcja 7. Edukacja sportowa. Model ten jest zgodny z systemem sportowym angielskich szkół publicznych. To interesujące. Jak wpływa na rozwój uczniów? Zachęca do pracy zespołowej, dyscypliny i sprawności fizycznej. Widzie, te cechy są niezbędne do rozwoju osobistego. Tak, widział, jak angielscy chłopcy z wyższych sfer mają te cechy. To imponujące. Wspaniale jest mieć uporządkowane podejście do sportu. Absolutnie. Przygotowuje uczniów do wyzwań zarówno na boisku, jak i poza nim. Uważam, że ważne jest promowanie tych wartości w edukacji. Zgadzam się. Porozmawiajmy więcej o tym, jak możemy wdrożyć te pomysły. Lekcja 8. Błogość miesiąca miodowego. Nie mogę uwierzyć, że w końcu jesteśmy w tym niesamowitym apartamencie dla nowożeńców. To przypomina sen, prawda? Widok z okna jest absolutnie oszałamiający. Mam naprawdę wysokie oczekiwania co do tej podróży. Chcę wspólnie stworzyć niezapomniane wspomnienia. Absolutnie. Wyobraź sobie wszystkie przygody, jakie możemy tu przeżyć, odkrywając nowe miejsca. Ten apartament jest idealnym miejscem na relaks po dniu pełnym wrażeń. Jak myślisz? Zgadzam się. Atmosfera jest tak romantyczna, że z pewnością sprawi, że nasze wspomnienia będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Już sobie wyobrażam, jak cieszymy się tutaj kolacją przy świecach. To brzmi idealnie. Powinniśmy wykorzystać każdą chwilę jak najlepiej. Tak, uchwyćmy każde wspomnienie i spójrzmy na nie przez lata. Lekcja 9. Świeże składniki. Muszę pamiętać, żeby kupić ze sklepu świeże piersi z kurczaka. Zdecydowanie. Świeże składniki robią ogromną różnicę w gotowaniu. Czy masz jakieś ulubione przepisy z wykorzystaniem kurczaka? Tak, uwielbiam smażyć smażone dania z dużą ilością kolorowych warzyw. To brzmi pysznie. Zawsze poszukuję szybkich i zdrowych posiłków. Smażenie jest do tego idealne, jest szybkie i bardzo satysfakcjonujące. Jakie przyprawy lubisz dodawać dla dodatkowego smaku?
Odrobina sosu sojowego i imbiru naprawdę podkręcą danie. Muszę tego spróbować następnym razem. Świeże składniki naprawdę wzbogacają posiłki. Lekcja 10. Grupa docelowa. Jak myślisz, jaka jest nasza docelowa grupa odbiorców tego projektu? Uważam, że musimy dokładnie poznać ich preferencje, aby dostosować nasze podejście. To kluczowe. Zrozumienie, co sprawia im przyjemność, będzie stanowić wskazówkę przy tworzeniu treści. Dokładnie. Powinniśmy wziąć pod uwagę ich wiek, zainteresowania i platformy, z których korzystają. Tak, możemy również przyjrzeć się trendom w branży, aby zachować świeżość i aktualność. Świetny punkt. Trzymanie ręki na pulsie pomoże nam utrzymać się w czołówce. Myślę, że powinniśmy przeprowadzić ankietę, aby zebrać również bezpośrednie opinie. To mądry pomysł. Angażowanie naszych odbiorców sprawi, że poczują się docenieni. Ostatecznie znajomość naszych odbiorców pomoże nam stworzyć bardziej wpływowe treści. Lekcja 11. Rekomendacja hotelu. Gdzie więc będziemy nocować podczas naszej wycieczki do centrum miasta? Słyszałem, że hotel Amber jest godny polecenia ze względu na niesamowitą obsługę i lokalizację. To brzmi idealnie. Lokalizacja w centrum miasta ułatwi zwiedzanie. Absolutnie. Będziemy mieli dostęp do wszystkich najlepszych restauracji i atrakcji w okolicy. A czytałam, że widoki z pokoi hotelowych zapierają dech w piersiach. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak każdego ranka budzę się przy tej pięknej panoramie. Zarezerwujmy tam pokój jak najszybciej, aby zabezpieczyć nasz pobyt. Dobry pomysł. Chcę mieć pewność, że wszystko mamy idealnie zaplanowane. To będzie niezapomniany wyjazd w takim wspaniałym hotelu. Lekcja 12. Cyfrowy detoks. Myślałam o zrobieniu sobie przerwy od wszystkich platform mediów społecznościowych. To brzmi ożywiająco. Czasami warto się odłączyć, nie sądzisz? Absolutnie. Dałoby nam to szansę skupienia się na realnym świecie wokół nas. Poza tym możemy w pełni cieszyć się wspólnie spędzonym czasem, bez rozpraszaczy. Dokładnie. Wyobraź sobie, ile znaczących rozmów moglibyśmy odbyć. Uwielbiam ten pomysł. To jak cyfrowy detoks dla naszych umysłów i serc. Możemy wykorzystać ten czas na odkrywanie nowych zainteresowań lub czytanie większej liczby książek. Och, z chęcią zagłębiłabym się w powieści, które chcieliśmy przeczytać. Ustalmy ramy czasowe naszej przerwy i trzymajmy się ich. Lekcja 13. Organizacje kobiece. Czy słyszałeś o organizacjach kobiecych w naszej społeczności? Tak, skupiają się na sercach, rękach i zdrowiu swoich członków, prawda? Dokładnie. Zapewniają wsparcie i zasoby, aby wzmocnić pozycję kobiet. To takie ważne. Uwielbiam sposób, w jaki promują dobre samopoczucie i zaangażowanie społeczne. Powinniśmy rozważyć wolontariat lub zaangażowanie się w jeden z ich programów. Całkowicie się zgadzam. Byłoby to satysfakcjonujące doświadczenie dla nas obojga. Ponadto umożliwiłoby nam to poznanie osób o podobnych poglądach, które podzielają nasze wartości. Możemy także przyczynić się do wywarcia pozytywnego wpływu na naszą społeczność. Przeprowadźmy badania i dowiedźmy się, jak możemy pomóc. Lekcja 14.
plan restauracji. Więc co robimy dziś wieczorem na kolację? Zastanawiałem się, co z restauracją za rogiem. To brzmi świetnie. Słyszałem, że mają fantastyczne menu i przytulną atmosferę. Tak, i uwielbiam to, że jest w odległości spaceru. Nie musisz martwić się o parking. Dokładnie. Możemy tam cieszyć się przyjemnym, spokojnym spacerem. Poza tym myślę, że będzie to miły sposób na zakończenie dnia. Już czuję smak pysznych dań, jakie serwują. Ja też. Sprawdźmy, czy musimy dokonać rezerwacji. Dobry pomysł. Chcę mieć pewność, że dostaniemy dobry stolik. Lekcja 15. Zmiana zaczyna się od nas. Wiesz, ostatnio dużo myślałem o zmianach. Tak, dokładnie. Zmiana zaczyna się od nas, a my możemy coś zmienić. Naprawdę wierzę, że jeśli będziemy działać razem, możemy osiągnąć wielkie rzeczy. Absolutnie. Każdy najmniejszy wysiłek ma wpływ na większy efekt. Powinniśmy znaleźć sposoby promowania pozytywnych zmian w naszej społeczności. To wspaniały pomysł. Przeanalizujmy kilka inicjatyw, które możemy rozpocząć. Możemy zjednoczyć innych, aby przyłączyli się do naszej sprawy i stworzyli ruch. Razem możemy zainspirować ludzi do zaangażowania się i zmiany. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co możemy osiągnąć jako zespół. Lekcja 16. Motywacja do ćwiczeń. Naprawdę chcę utrzymać motywację do realizacji moich celów fitness. To świetny sposób myślenia. A może znajdziesz towarzysza ćwiczeń? To fantastyczny pomysł. Dzięki temu ćwiczenia staną się o wiele przyjemniejsze. Dokładnie. Poza tym możecie pociągnąć siebie nawzajem do odpowiedzialności. Będę także śledzić swoje postępy, aby zobaczyć, jak daleko zaszedłem. To ważne. Prowadzenie rejestru może naprawdę zwiększyć Twoją motywację. I możemy wspólnie świętować każdy kamień milowy, niezależnie od tego, jak mały. Kocham to. Miło będzie motywować się nawzajem po drodze. Na początek ustalmy kilka osiągalnych celów. Lekcja 17. Materiały plastyczne. Myślałem o rozpoczęciu nowego projektu artystycznego. To brzmi ekscytująco. Czy masz wszystkie potrzebne materiały? Jeszcze nie, ale mogę sprawdzić sklep z artykułami artystycznymi lub złożyć zamówienie online. To dobry plan. Ważne jest, aby mieć materiały dobrej jakości. Dokładnie. Jak myślisz, jakich technik powinienem się nauczyć w ramach tego projektu? Może zacznij od kilku podstawowych technik rysowania, zanim przejdziesz do malowania. To brzmi jak solidny fundament. Chcę stopniowo podnosić swoje umiejętności. I nie zapomnij regularnie ćwiczyć, aby zobaczyć poprawę. Będę. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę tę twórczą podróż. Lekcja 18. Małe fale nadziei. Wiesz, każde małe działanie, które podejmujemy, wysyła w świat maleńką falę nadziei. To piękna myśl. To niesamowite, jak nasze małe czyny mogą mieć tak duży wpływ. Dokładnie. Kiedy pomagamy innym, krzyżujemy ścieżki z miliona różnych ośrodków energii.
To tak, jakbyśmy wszyscy byli połączeni w tej ogromnej sieci ludzkości, prawda? Tak, a odwaga wyciągnięcia ręki może zmienić życie, w tym nasze własne. Zgadzam się. Czasami najprostsze gesty rezonują najbardziej. Pomyśl o tym, że życzliwość, którą okazujemy, może zainspirować innych do dalszego szerzenia tej życzliwości. Absolutnie. To reakcja łańcuchowa, która może prowadzić do znaczących zmian w społeczeństwie. A wszystko zaczyna się od jednej osoby, która postanawia coś zmienić. Lekcja 19. Złodzieje i sztuczki. Czy słyszałeś historię o 40 złodziejach? Tak, mam. Turyści często narzekają na sztuczki, których używają, aby oszukać ludzi. To dość fascynujące, jak sprytne mogą być niektóre z tych sztuczek, nie sądzisz? Zdecydowanie. To jak gra na rozum, ale może mieć poważne konsekwencje dla ofiar. Zgadza się, turyści muszą być świadomi tych sztuczek. Świadomość może pomóc im uniknąć wpadnięcia w pułapki zestawione przez tych złodziei. Szkoda, że takie negatywne doświadczenia mogą przyćmić piękno podróży. Dokładnie. Podróżowanie powinno wiązać się z radością i przygodą, a nie strachem i oszustwem. Musimy podzielić się tymi historiami, aby pomóc innym uzyskać informacje i zapewnić Lekcja bezpieczeństwo. 20. Wszystkie uszy. Mam tylko uszy, co cię niepokoi? Cóż, ostatnio mam problemy z poznawaniem nowych ludzi. To może być trudne, zwłaszcza gdy próbujesz nawiązać kontakty. Tak, czasami wydaje się to przytłaczające, jakby każdy był w swoim własnym świecie. Rozumiem, trudno przebić się przez te niewidzialne bariery. Dokładnie. Chciałbym, żeby istniał sposób, który ułatwiłby połączenie. Być może rozpoczęcie od wspólnych zainteresowań mogłoby pomóc w budowaniu tych połączeń. To świetny pomysł. Znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia może otworzyć nowe rozmowy. Tak, i może to zachęcić innych do nawiązania kontaktu. Lekcja 21. Zapytanie o zakwaterowanie. Zastanawiasz się nad noclegiem na nasz wyjazd? Tak, chciałbym zatrzymać się w hotelu, który jest wygodny i centralnie położony. To brzmi jak świetny plan. Czy masz na myśli jakiś konkretny obszar? Pomyślałem, że idealnie byłoby gdzieś w pobliżu głównych atrakcji. W ten sposób możemy łatwo zwiedziać, nie marnując czasu na transport. Dokładnie. Poza tym miło będzie odpocząć po długim dniu zwiedzania. Całkowicie się zgadzam. Przytulny hotel może znacząco zmienić nasze doświadczenie. Prawidłowy. Zacznę szukać opcji mieszczących się w naszym budżecie. Doskonały. Zadbajmy o to, aby znaleźć miejsce, które również ma dobre recenzje. Lekcja 22. Zabawa w zakupy. Czy jesteś gotowy na pełen wrażeń dzień zakupów? Absolutnie. Nie mogę się doczekać, aż znajdę idealny strój na tę okazję. Przeglądanie różnych stylów i trendów jest zawsze ekscytujące. Zdecydowanie. Uwielbiam przymierzać nowe stylizacje i wykazywać się kreatywnością. A jeszcze lepiej, gdy masz kogoś, z kim możesz podzielić się tym doświadczeniem. Zgadzam się. Wspólne zakupy sprawiają, że czujemy się jeszcze bardziej wyjątkowo. Zanim wyruszymy, zróbmy listę tego, czego szukamy. Świetny pomysł.
Dzięki temu nie będziemy się rozpraszać i przegapiać najważniejszych rzeczy. Tak, pomoże nam to zachować koncentrację i organizację. Lekcja 23. Przytulne odosobnienie. Absolutnie. Co powiesz na przytulną chatę w pobliżu gór? To brzmi zachwycająco. Już wyobrażam sobie te piękne krajobrazy. Tak, świeże powietrze i wspaniałe widoki byłyby tak relaksujące. Poza tym mogliśmy wybrać się na pieszą wycieczkę i zwiedzić okoliczne szlaki. Dokładnie. Byłby to świetny sposób na kontakt z naturą. I możemy cieszyć się przytulnymi wieczorami przy kominku, prawda? Absolutnie. Podoba mi się pomysł popijania gorącego kakao podczas rozmowy. Byłaby to idealna odskocznia od zabieganego życia. Zacznijmy planować tę przygodę. Będzie mnóstwo zabawy. Lekcja 24. Perspektywy imigracji. To ciekawe, jak ludzie mogą imigrować w taki sam sposób jak inni. Tak, to naprawdę podkreśla wspólne doświadczenia różnych kultur. Dokładnie. Każdy ma swoją historię i powody do przeprowadzki. A te podróże często niosą ze sobą nowe możliwości i wyzwania. Prawidłowy. Ważne jest, aby rozumieć i szanować ich decyzje. Absolutnie. Imigracja może wzbogacić społeczeństwo na wiele sposobów. Tak, różnorodność może prowadzić do innowacji i kreatywności. Sprzyja także poczuciu wspólnoty wśród różnych środowisk. Świętujmy tę historię i podzielmy się nimi z innymi. Lekcja 25. Stroje imprezowe. Czy sprawdziłeś wystawę strojów imprezowych w centrum handlowym? Tak, zauważyłem, że zazwyczaj mają fantastyczne opcje na każdą okazję. To niesamowite, jak nadążają za najnowszymi trendami i stylami. Absolutnie. Znalezienie odpowiedniego stroju może naprawdę zwiększyć Twoją pewność siebie. Zgadzam się. Wszystko po to, aby czuć się dobrze w tym, co nosisz. Poza tym fajnie jest próbować różnych stylów i zobaczyć, który najbardziej Ci odpowiada. Tak, zaplanujmy zakupy w ten weekend. Brzmi jak plan. Nie mogę się doczekać, aby wspólnie sprawdzić wszystkie możliwości. To będzie świetna zabawa. Znajdźmy coś niezapomnianego. Lekcja 26. Niezbędne elementy pakowania. Na pewno spakuję tę rzeczy na naszą podróż. Świetnie. Czy jest coś jeszcze, co powinniśmy wiedzieć przed wyjazdem? Ważne jest, aby sprawdzić pogodę, abyśmy mogli odpowiednio się spakować. Dobry punkt. Ubiór dostosowany do klimatu sprawi, że nasza podróż będzie przyjemniejsza. I nie zapomnij zabrać ze sobą lokalnej waluty na drobne zakupy. Prawidłowy. Posiadanie gotówki pod ręką może być bardzo przydatne w niektórych sytuacjach. Powinniśmy także rozważyć zabranie ze sobą przenośnej ładowarki do naszych urządzeń. Tak, utrzymywanie kontaktu jest niezbędne, szczególnie w przypadku nawigacji. Cieszę się, że planujemy to razem. To sprawia, że wszystko staje się łatwiejsze. Lekcja 27. Życzliwość ma znaczenie. Najważniejsza jest myśl i życzliwość stojąca za działaniem. Całkowicie się zgadzam. Intencje często mówią głośniej niż same działania.
Czasami nawet małe gesty mogą mieć ogromny wpływ na innych. Tak, to małe rzeczy, które mogą rozjaśnić czyjś dzień. Zawsze powinniśmy starać się okazywać życzliwość bez względu na to, jak mało. Absolutnie. Tworzy pozytywną atmosferę i zachęca innych do zrobienia tego samego. Przypomina nam o naszym wspólnym człowieczeństwie, wzmacniając więzi. Tak, życzliwość to uniwersalny język, który każdy rozumie. Przejmij tę życzliwość, gdziekolwiek się udamy. Lekcja 28. Chicagowska przygoda. Czy wiesz, że Chicago to jedno z najbardziej znanych amerykańskich miast? Tak, naprawdę wyróżnia się oszałamiającą panoramą i bogatą historią. To niesamowite, jak miasta takie jak Nowy Jork, Los Angeles i Chicago mają swój niepowtarzalny urok. Dokładnie. Każde miasto oferuje coś innego, dlatego warto je poznać. Zawsze chciałem odwiedzić Chicago, aby doświadczyć tamtejszej pizzy na głębokim talerzu i tętniącej życiem kultury. To brzmi pysznie. Poza tym tamtejsza scena artystyczna jest absolutnie niesamowita. Słyszałem, że muzea i galerie są na najwyższym poziomie, idealne na weekendowy wypad. Zdecydowanie. Powinniśmy wkrótce zaplanować wycieczkę, aby zanurzyć się we wszystkim, co Chicago ma do zaoferowania. Nie mogę się doczekać, aż odkryję architekturę i udam się na wycieczkę łodzą po rzece. Lekcja 29. Limity poczty głosowej. Czy zauważyłeś, że niektóre systemy mają ograniczenia dotyczące ilości miejsca, które można wykorzystać na indywidualną pocztę głosową? Tak, mam. Kiedy niespodziewanie zabraknie miejsca, może to być dość denerwujące. Myślę, że istotne jest, aby systemy zapewniały wystarczającą ilość miejsca na ważne wiadomości. Absolutnie. Istnieje wiele sposobów lepszego zarządzania pocztą głosową, na przykład regularne usuwanie starych wiadomości. To dobry punkt. Często zapominam sprawdzić swoje, dopóki nie jest za późno. Może powinniśmy ustawić przypomnienia, aby częściej usuwać wiadomości głosowe. Świetny pomysł. Pomoże nam to zachować porządek i sprawić, że nie przegapimy żadnych ważnych połączeń. Ponadto sprawi, że korzystanie z telefonu będzie znacznie wydajniejsze. Wspólnie zaplanujmy, jak uporać się z naszymi pocztami głosowymi. Lekcja 30. Wyzwania kulinarne. Nie jestem najlepszą kucharką, ale chętnie spróbuję. To jest duch. Próbowanie nowych przepisów może być świetną zabawą, zwłaszcza jeśli są łatwe. Czy macie jakieś proste przepisy, którymi moglibyście się ze mną podzielić? Ja robię. A może zaczniesz od prostego dania z makaronem? To brzmi idealnie. Makaron zawsze cieszy tłumy. Dokładnie. Potrzebujesz tylko kilku podstawowych składników, a przygotowanie jest szybkie. Podoba mi się pomysł zrobienia czegoś smacznego bez większego wysiłku. A gdy już oswoisz się z tym, możesz eksperymentować z różnymi smakami. Nie mogę się doczekać, aby to wypróbować. Wspólne gotowanie może być wspaniałym doświadczeniem budującym więź. Lekcja 31. Tradycje ślubne. Słyszałeś, że jej podwiązka jest niebieska? Tak, zrobiłem to. To część tradycyjnego czegoś niebieskiego na wesela. Jednak Susan naprawdę potrzebuje czegoś starego, aby dopełnić swój wygląd. Zdecydowanie. Myślę, że pierścionek jej babci byłby idealnym akcentem.
To piękny pomysł. Dodałoby to wartości sentymentalnej jej strojowi. Dokładnie. To piękny sposób na uhonorowanie tradycji rodzinnych w tak wyjątkowym dniu. Uwielbiam sposób, w jaki wesela zawierają te znaczące elementy. Dzięki nim ceremonia staje się bardziej osobista i niezapomniana. Pomóżmy jej znaleźć pierścionek i upewnimy się, że wszystko będzie idealne na ten wielki dzień. Lekcja 32. Doświadczenie cyrku. Bardzo się denerwowałem, oglądając artystów w cyrku. Naprawdę? Dlaczego bałeś się, że mogą spaść? To po prostu wyglądało tak niebezpiecznie. Nie mogłam przestać martwić się o ich bezpieczeństwo. Rozumiem to uczucie, ale są niesamowicie wykwalifikowani w tym, co robią. To prawda. Pomimo moich zmartwień, ogólnie bawiłem się w cyrku bardzo dobrze. Atmosfera jest tak żywa i ekscytująca. Trudno się tym nie cieszyć. Absolutnie. Klauni i akrobaci naprawdę wiedzą, jak zabawiać publiczność. Uwielbiałem też zwierzęta. Dodają szczególnego charakteru temu doświadczeniu. Na pewno wrócę ponownie, nawet jeśli następnym razem będę trochę zdenerwowany. Lekcja 33. Koszmary podróżnicze. Ostatnio podczas podróży przeżyłem koszmar. O nie, jak sobie z tym poradziłeś? Zgłosiłem to linii lotniczej i wypełniłem formularz reklamacyjny. To dobrze. Ważne jest, aby zabrać głos, gdy coś pójdzie nie tak. Dokładnie. Chciałem, żeby wiedzieli o problemach, z jakimi spotkałem się podczas lotu. Mamy nadzieję, że potraktują poważnie Twoją opinię i udoskonalą swoje usługi. Mam nadzieję, że tak. To frustrujące, gdy w podróży nie wszystko idzie zgodnie z planem. Z pewnością, ale przynajmniej podjąłeś właściwe kroki, aby zaradzić tej sytuacji. Tak, i nauczyłem się zawsze dokumentować swoje doświadczenia. Lekcja 34. Otwarta komunikacja. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pytaj. Dzięki. Doceniam, że mówisz o tym tak otwarcie. Oczywiście, wierzę, że komunikacja jest kluczem do zrozumienia. Całkowicie się zgadzam. To sprawia, że wszystko jest o wiele łatwiejsze. Poza tym pomaga od razu rozwiać wszelkie wątpliwości. Dokładnie. Zawsze czuję się bardziej komfortowo, gdy wiem, że mogę zadawać pytania. To jest właściwe podejście. Powinniśmy zachęcać się nawzajem do dzielenia się przemyśleniami. Tak, tworzy środowisko wspierające dla wszystkich. Obiecajmy, że zachowamy tę otwartość w dalszej współpracy. Lekcja 35. Fakty dotyczące palców. Czy wiesz, że moje palce są częścią moich dłoni? Tak, to fascynujące, że nasze dłonie składają się z tak wielu części. Mam 10 palców i 10 paznokci, tak jak wszyscy inni. To prawda, nasze palce są niezwykle ważne w codziennych zadaniach. Pomagają nam pisać, a nawet wyrażać siebie. Dokładnie, to niesamowite, jak bardzo polegamy na rękach, nawet o tym nie myśląc. Często traktuję je jako coś oczywistego, ale tak naprawdę są niezbędne. Tak, docenianie małych rzeczy może mieć duże znaczenie.
Pamiętajmy o pielęgnacji dłoni i palców.